Ready? Steady. Witajcie moi drodzy, witamy was w nowym roku razem z Kubą, w związku z tym, że zdecydowaliśmy, że w tym roku dobustujemy trochę nasz kanał i będziemy się dzielić z wami naszymi doświadczeniami, spostrzeżeniami, testami, więc wracamy w tym roku z ciekawym dla mnie tematem. Ja prawie od 2 lat jeżdżę na kołach DT Swiss. Od dłuższego czasu mieliśmy zaproszenie do fabryki, a jakoś nie było nigdy tego dobrego momentu, żeby zdecydować się na wizytę. Niedawno w fabryce DT Swiss, dokładnie DT4U w Obornikach, pojawiliśmy się, no i mamy dla was kilka spostrzeżeń i chcieliśmy się właśnie nimi z wami podzielić. Kubuś. No, przede wszystkim niesamowite było to, że mieliśmy taką okazję, bo trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę fabryka na razie nie jest udostępniana wielu twórcom. Więc tutaj ogromne podziękowania dla DT4U za to, że mogliśmy tam być. No i tak, teraz jeszcze nawiążę trochę do tego, co Tomek wspomniał wcześniej, że trochę zmieniamy sposób nadawania. Będziemy też się spotykali dużo częściej w ekipie. Już widzieliście pierwsze wywiady, ale my też na bieżąco będziemy chcieli się z wami komunikować i z wami spotykać też tu. Natomiast sama fabryka, przede wszystkim na mnie zrobiło pierwsze wrażenie, ogromne wrażenie to, jak ta fabryka jest wielka. Nie spodziewałem się tego, że tak naprawdę jest to największa fabryka DT na całym świecie. Ja również, nie? I to była dla mnie zaskakująca informacja. Zawsze jakoś tak DT Swiss kojarzyło mi się ze Szwajcarią. Mówię, tam będzie pewnie największa, ale niestety albo stety największą fabryką ogólnie DT Swiss na całym świecie jest właśnie fabryka w Polsce, jest oprócz tego fabryka we Francji, w Stanach Zjednoczonych, na Tajwanie i... W zasadzie koniec. W Szwajcaria, wiadomo, tak. Matka. Ja pamiętam jeszcze w samochodzie, jak rozmawialiśmy, jak jechaliśmy na miejsce, że w Szwajcarii jest duża fabryka i tak dalej, a szczena mi opadła, jak zaczęliśmy rozmawiać na miejscu już z przedstawicielami. To prawda. Sama w ogóle prezentacja właściciela zrobiła na mnie mega wrażenie, jak fabryka powstała, jak to wszystko się działo. Z tego co pamiętam, był rok 2007, kiedy powstała fabryka w Polsce. Chyba w 2010 roku też stała się oficjalnym serwisem DT Swiss, więc nie tylko produkujemy rzeczy DT Swiss w Polsce, nie tylko koła, ale również amortyzatory, inne wszystkie części do budowania całych piast, ale także oficjalnie można serwisować wszystkie produkty właśnie tej marki u nas w Polsce. No i to jest właśnie niesamowite, że to właśnie fabryka w Polsce zajmuje się wszystkimi komponentami i ta ogromna powierzchnia właśnie też się z tym wiąże. To, co wspomniałeś o amortyzatorach, ale weźmy pod uwagę to, że piasty składają się z mnóstwa ilości elementów. Więc... Właśnie to była ciekawostka też, ja nie pamiętam dokładnie, chyba każda piasta jest złożona z ponad 80 małych elementów. Więc składowanie wszystkich tych elementów w jednym miejscu, produkowanie ich na miejscu, bo produkowane są od nypli przez szprychy, kończąc na całych obręczach, zarówno z karbonu, jak i z aluminium, wszystko na miejscu tutaj w Polsce. Robi to niesamowite wrażenie. Tak samo magazynowanie ich, układanie na poszczególnych półkach, to wszystko jest mega zautomatyzowane. Ale myślę, że to jeszcze za chwileczkę dojdziemy do tego tematu. Dobrze, Tomku, ale oprócz tego, że wrażenie sprawiło sama powierzchnia i skala tego przedsięwzięcia, ale ty jako ambasador też możesz połączyć to z tym, co tam jest produkowane. Co największe wrażenie... Ja mam już okazję jeździć od 2 lat, zarówno w rowerze szosowym ARC 1100 Ducati 50 mm i 62 mm. To są koła, których używam. Również koła gravelowe, więc dla mnie koła to jest po prostu chyba najlepsze koła, na jakie jeździłem. A jeździłem też jeździłem przez lata mojej kariery na wielu markach, ale rzeczywiście DT Swiss, co później jakby też zobaczyłem te wszystkie technologie, oczywiście nie wszystkie detale mogliśmy zobaczyć, a i tak na sam koniec zostaliśmy dopuszczeni do sali, gdzie znajduje się skaner, gdzie sprawdzane jest już całe zbudowane koło. Ono jest prześwietlane tak jak na rezonansie magnetycznym od środka i od środka możemy zobaczyć, czy są jakieś defekty poszczególnych włókien karbonu i takie koło, jeżeli coś tam jest minimalnie tak jest odrzucane, więc jakby
oprócz procesu bardzo szczegółowego, produkcyjnego, również ten proces kontroli już produktu przed wydaniem go do ostatecznego klienta dla mnie był kosmiczny. No i właśnie to twoje stwierdzenie, że no nie zdawałeś sobie sprawy, że element, na którym przez tyle czasu jeździłeś, jest produkowany przez tak wielką liczbę ludzi, bo no też pracowników jest tam bardzo dużo. Ale w ogóle ciekawostka też, która utkwiła mi w głowie, to, że jeżeli chodzi o budowanie kół, o centrowanie, takie zdolności manualne, ponad 80% pracowników fabryki są to kobiety, więc też również od właściciela dowiedzieliśmy się czegoś takiego, że gdyby ktoś w pewnym momencie pewnie zorganizował Mistrzostwa Świata w zaplataniu i budowaniu kół, to Mistrzostwo Świata zdobyłaby raczej kobieta. No, cierpliwość kobiet nie zna granic i precyzja działania. Zwiedzając fabrykę, rozpoczęliśmy tak naprawdę od zobaczenia, jak powstają koła, które chyba w tej chwili najmniej nas interesują, czyli koła aluminiowe. Ten proces, moim zdaniem, jest niesamowicie czytelny, przejrzysty i na mnie największe wrażenie w pierwszym momencie zrobiło to, że na każdym etapie produkcji wszystko jest weryfikowane, sprawdzane i każdy proces jest zautomatyzowany za pomocą kodu QR. Na pewno tak. Ja pamiętam też właśnie same profile aluminiowe, które przychodzą, zanim zostaną zagięte, zanim zostaną złożone z nich już koła, są naprawdę bardzo pieczołowicie sprawdzane już na samym początku. Mimo tego, że one są już naprawdę wysokiej jakości, to i tak jeszcze są drugi raz kontrolowane, zanim trafią na linię produkcyjną. Później 2 systemy łączenia tych profili. To też nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego jest na taką złączkę klejoną lub tam spawaną. Cały proces później kolejny, do którego przechodziliśmy, czyli lakierowania, malowania tych kół. Wszystko super zautomatyzowane robotami, które malują, które później cały proces czyszczenia przed kolejnym malowaniem. Później oklejanie, brandowanie kół naklejkami wodnymi, które, jak się dowiedzieliśmy, też nie miałem o tym zielonego pojęcia, mają jakby swoją datę przydatności. To jest chyba około 3 miesięcy, odkąd te naklejki przyjeżdżają do fabryki, gdzie muszą być później naklejone, później te koła są jeszcze raz jakby wypalane w jakiejś temperaturze, więc... Co więcej, ta naklejka musi być przechowywana w odpowiednich warunkach, bo jeżeli wilgotność powietrza jest zbyt wysoka albo zbyt niska, ona potem nie zachowuje swoich właściwości. Więc każdy proces rzeczywiście jest dopięty na ostatni ludzik. Tak samo jak jakby już ta druga linia, przechodząc z linii kół aluminiowych do linii kół karbonowych. Dla mnie to też było ciekawe, w jakiej formie przychodzą te wszystkie jakby takie płaty włókna karbonowego, które później warstwami są sklejane najpierw manualnie, później już są przekazywane na dalszy proces, ale uwaga, takie włókna karbonowe, one są przechowywane w specjalnych zamrażarkach, tam temperatura poniżej 20 stopni Celsjusza i w takiej temperaturze... Minus 20 stopni Celsjusza i co ważne, w takiej temperaturze one muszą też być transportowane i dostarczane do fabryki. No pamiętam, że jak weszliśmy w bluzach do środka, to było mało przyjemnie. Potem produkcja samych kół, no nie spodziewałem się, że proces jest aż tak skrupulatnie pilnowany. To, co wspomniałeś właśnie o tym skanerze na samym końcu, to jest kwintesencja, podsumowanie dokładnie tego, jaka jakość produktów jest wykonywana w fabryce DT Swiss w Polsce. Minimalne braki w którymkolwiek miejscu na kole, od razu koło jest odrzucane w momencie przejścia do sprzedaży. To jest niesamowite. Tak i myślę, że warte podkreślenia, oczywiście koła karbonowe są produkowane już od jakiegoś czasu, ale od chyba tego czy poprzedniego roku też DT Swiss stosuje jakby najnowszą technologię i te koła produkowane w najnowszej technologii, tylko w Polsce jest linia produkcyjna właśnie tej najnowszej technologii, jeżeli chodzi o produkcję kół karbonowych, więc no jeżeli chcecie topowy produkt, najnowszy produkt, najświeższy DT Swiss, najprawdopodobniej to koło będzie pochodziło właśnie z polskiej fabryki, z czego myślę możemy być bardzo dumni. Zdecydowanie. Ja kończąc całą podróż byliśmy na samym końcu w magazynie, że w miejscu, które jest potem mózgiem całego transportu.
No i mnie tam już szczena zupełnie opadła, bo ja jestem osobą, która uwielbia porządek, uwielbia ornąć i tam odnalazłem się no jak ryba w wodzie. Każde miejsce było oznaczone kodem QR, każdy produkt, najmniejszy nypel, wiadomo, w którym miejscu się znajduje. I jest to naprawdę robiące wrażenie, bo półki sięgają sufitu 10 metrów. No niesamowite. Tak. I w ogóle cały proces później logistyczny od momentu wejścia zamówienia do otrzymania płatności, zafakturowania i to z różnych części świata. To nie jest tak, że tylko koła, które wychodzą tutaj z fabryki w Polsce, z D-Swiss, są zamawiane tylko przez polskich klientów, więc to jest w ogóle dla mnie no szwajcarska precyzja. W polskim wykonaniu. Dokładnie tak. Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że tak na szybko tych kilka ciekawostek, które nam utkwiło w pamięci, będzie również ciekawych dla Was. Będziemy chcieli trochę z Wami podróżować po takich właśnie miejscach jak fabryki rowerowe, jak różne miejsca, które będziemy mogli też zwiedzić sobie turystycznie. No i jakby szeroko, globalnie o kolarstwie, o rowerach Wam opowiadać. Więc ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci, Kuba. Dziękuję, Maniuto. A Was proszę w komentarzu napiszcie, czy taka forma rzeczywiście Wam odpowiada, bo pamiętajcie, robimy to przede wszystkim dla Was i chcemy, żebyście byli na bieżąco informowani tym, co się dzieje w naszym środowisku Velocreation. Nie wszystko mogliśmy niestety pokazać, są W zasadzie technologie nic nie mogliśmy pokazać. i tak dalej, których DT-Swiss nie chce udostępniać. Jest to normalne, naturalne, ale myślę, że kilka obrazków też na pewno odda Wam to, o czym teraz mówiliśmy. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.